Cześć, witam Was z Grodziska Mazowieckiego. W tym odcinku postaramy się dowiedzieć, co łączy pager oraz wodociągi miejskie. Grodzisk Mazowiecki, miasto, w którym mieszka obecnie ponad 50 000 mieszkańców. Budżet miasta to ponad 600 milionów złotych. Historia osady miasta sięga wieku XI-XII i odnosi się ona do osady obronnej, która została założona niedaleko w pobliskiej Chlebni. Prawa miejskie uzyskuje Grodzisk Mazowiecki w roku 1522 na podstawie lokacji magdeburskiej. Są one nadane przez króla Zygmunta I Starego. Miasto prywatne należące do rodów szlacheckich Okuniów czy Moknorowskich. Szczególnego kopa rozwojowego Grodzisk otrzymuje pod koniec roku XIX, bo znajduje się na trasie kolei Warszawa-Wiedeń i jednocześnie to w Grodzisku Mazowieckim powstaje zakład wodoleczniczy, miasto turystyczne, miasto letniskowe, sanatorium. Co łączy jeden z najbardziej pożądanych gadżetów w latach 80. oraz Grodzisk Mazowiecki? Tym punktem łączącym jest częstotliwość 169 MHz, która kiedyś używana była do komunikacji z pagerem, a obecnie wykorzystywana jest w systemie WISE do komunikacji internetu rzeczy. Czym różni się system oraz sieć WISE od sieci np. LoRaWAN, używanej bardzo często w usługach internetu rzeczy? LoRaWAN możemy ją porównać do scyzoryka szwajcarskiego, który obsługuje wiele różnych funkcji. Sieć WISE oraz system WISE jest systemem jak nóż, który celuje dokładnie w miejsca, gdzie ciężko jest się nam dostać. Piwnice, studzienki, również też działa znacząco dalej. Teoria mówi o 50 km, aczkolwiek praktycy używający tych technologii mówią o spokojnych kilkunastu kilometrach, gdzie ta sieć odbiera sygnały z liczników wody, ciepła czy też prądu. Panie burmistrzu, 2, 3, 5 słów o Grodzisku Mazowieckim. Zawsze stawiamy na rozwój, oczywiście taki zrównoważony i taki, który wypracowujemy w pracy z mieszkańcami. Samorząd polega na tym, że nie robimy dla siebie, tylko budujemy tak, inwestujemy tak, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni z jakości życia w gminie. Z naszej początkowej rozmowy wspomniał Pan, że strasznie szybko rośniecie. Rozwijacie się w bardzo dynamicznym tempie. Jak to wygląda z punktu widzenia przyrostu oraz skali miasta Grodzisk Mazowiecki? Teraz jest nas 57 000 mieszkańców. Rok temu było 56, a 2 lata temu 55. Jak spojrzymy na początek XXI wieku, no to gmina była prawie 2 razy mniejsza niż obecnie. To jest bardzo dynamiczne tempo, jeśli chodzi o taką naszą codzienną pracę. My musimy przewidywać w skali kadencji inwestycje w oświatę, budowę co 4-5 lat nowej szkoły podstawowej, nowego przedszkola, teraz żłobka. Cały czas musimy inwestować w infrastrukturę, a więc w przeciwieństwie do większości samorządów w kraju nie myślimy kategorią, co zrobić z opustoszałą szkołą albo jak zainwestować w puste mieszkania, kamienice i mieszkania komunalne, tylko my musimy cały czas inwestować, budować i musimy robić to tak szybko, żeby mieszkańcy byli zadowoleni z efektów. Panie burmistrzu, to jakby w nurcie tego rozwoju innowacja, samorząd, często to taki trochę oksymoron, innowacyjność, innowator i samorząd. Jak Pan postrzega w ogóle bycie innowacyjnym? W kontekście ostatnich działań tym chętniej podpiszę się pod takim stwierdzeniem, bo oczywiście tak jak pojęcia zrównoważonego rozwoju innowacji odmieniamy od 10 lat przez wszystkie przypadki, tak ja dzisiaj bym postrzegał innowacje jako odważne myślenie. Takie myślenie, które wykracza poza pewne utarte schematy myślowe. No my jesteśmy napisani w pewnym sensie jako samorządowcy przez ustawodawcę, czyli poruszamy się po bardzo czasami mniej lub bardziej wytyczonych ścieżkach prawnych i działania. Mamy swoje kompetencje i takie niesztampowe myślenie, odważne myślenie pozwala nam robić coś więcej. I takie przykłady z ostatniego czasu to uzyskaliśmy dofinansowanie 159 milionów złotych na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Chlebnia,
u granic miasta Grodzisk Mazowiecki. Podobnie otworzyliśmy kilka miesięcy temu Centrum dla osób z niepełnosprawnościami. Teraz wracam bezpośrednio z Pawilonu Kultury, czyli takiej świetlicy na dużym osiedlu, które mierzy się z zjawiskiem tak zwanym starzeniem się społeczeństwa, czyli to jest osiedle, gdzie jest dużo osób starszych i z takiego małego projektu naprawy dachu w budynku wbudowanym 15 lat temu pokusiliśmy się o jego podwójną rozbudowę, czyli jest 2 razy większy i poza tym, że tam funkcjonował klub seniora, była taka mała sala komikowa i sala, taka czytelnia, nie było nic więcej. Teraz dobudowaliśmy salę dla rodzin, zajęcia dla rodzin, małych dzieci, salę dla młodzieży, czyli taką też, gdzie młodzież poczuje się w fajnej, atrakcyjnej przestrzeni, będzie chętnie spędzać czas też popołudniami, odrabiać lekcje i 2 razy większą przestrzeń do spotkań i konferencyjnych, i takich większych spotkań dla mieszkańców i dla seniorów. Lubię takie myślenie, lubię pracę w tej gminie, bo to jest gmina nastawiona na rozwój, na dynamiczną pracę. Tutaj nigdy się nie nudzimy. I niech to będzie nasze podsumowanie. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Sam Grodzisk ponad 50 000 mieszkańców. Skala waszej działalności powyżej 100 000 mieszkańców. Proszę parę słów o tej skali waszego zakładu. Ta skala wynika przede wszystkim z tego, że oprócz Grodziska Mazowieckiego obsługujemy również sąsiednie gminy. Jest to Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola i od 2026 roku również Nadarzyn, ale tylko i wyłącznie w zakresie odbioru ścieków do naszej miejskiej oczyszczalni. Panie prezesie, bycie innowatorem, innowacyjność, poszukiwanie tej innowacji, czy to dla was ma jakiś taki bardzo wymierny efekt? Ja mogę powiedzieć, że to jest nasza misja od kilku lat. Te innowacje staramy się wdrażać sumiennie i przynoszą wymierne korzyści. Przede wszystkim zarządcze, eksploatacyjne. Staramy się z tych innowacji korzystać w każdym zakresie. Zarządzamy naszym majątkiem przede wszystkim świadomie dzięki tym innowacjom. Z punktu widzenia systemu, który wdrożyliście, o nim dzisiaj będę trochę opowiadał, ta wasza droga, ona nie jest drogą miesiąca, 2, ona trwała kilka lat, tak? Tak, dojrzewaliśmy do tego, można powiedzieć, dobrych kilka lat, ponieważ system, który mieliśmy wdrożony, wiadomo, ponieśliśmy dość znaczne koszty i musieliśmy stanąć przed decyzją zmiany tego systemu. Ona wynikała z naszego projektu, który zrealizowaliśmy, czyli inteligentny system zarządzania siecią wodociągową. Naszą sieć wodociągową podzieliliśmy na strefy. Każda strefa ma opomiarowane wyjście, wejście i brakowało tego środka, czyli zbilansowania wody, która wchodzi z tą, która wychodzi i pobiorą mieszkańcy do swoich celów bytowych. Ale nie tylko system, również macie małże, które pracują u was jako pracownicy wodociągu. Tak, małże pomagają. Śmiejemy się, że to są nasi darmowi pracownicy, którzy pracują 7 dni w tygodniu. Małże to jest biomonitoring, który zapewnia bezpieczeństwo jakości wody. Badania laboratoryjne trwają zazwyczaj 24 godziny. Małże reagują natychmiastowo i w przypadku skażenia, jakiegokolwiek skażenia wody, zamykany jest dopływ na miasto, co zapewnia bezpieczeństwo odbiorcom. Czy śmiało mogę postawić taką tezę, że szukanie innowacji, wdrażanie ich przekuwa się również na efekty? U was straty poniżej 8%, tak? Dokładnie. Tak, innowacje to czyste przełożenie na efekty, ale nie tylko takie efekty techniczne, ale również finansowe. Czyli to obniżenie Kosztów przekuwa się na fizyczne złotówki w kieszeniach waszych mieszkańców. Dokładnie tak. Jesteśmy chyba jednym z nielicznych przedsiębiorstw w Polsce, którym udało się w tym roku obniżyć cenę wody dla mieszkańców. Panie prezesie, tak trzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. System odczytowy WISE składa się z 2 podstawowych elementów. Element numer 1, czyli koncentrator, gateway, antena, która odpowiada za propagację, za wysyłanie oraz odbieranie sygnałów, wykorzystując częstotliwość 169 MHz. Niska częstotliwość, dzięki temu uzyskujemy dosyć daleki zasięg. Teoria mówi o około 50 km, praktyka, czyli pomiar m.in. dokonany przez firmę Aquart, czyli Katowice-Mikołów, praktycznie około 20 km zasięgu tego systemu. Do każdego koncentratora możemy podłączyć do 4 anten kierunkowe albo dookólne. Technologia stworzona przede wszystkim do odbioru sygnału z liczników wody, gazu czy też ciepła. Drugim elementem, który wchodzi w skład systemu, są mierniki, czyli liczniki, w tym wypadku wody, oraz nakładki, które na nich się znajdują. Nakładka komunikuje się bezpośrednio z koncentratorem i sczytuje, jakie jest zużycie wody. Wyjątkową funkcją, która znajduje się w tych nakładkach WISE-owych, jest to, że ona oprócz alarmu
na przykład kiedy nam się zmienia kierunek wody, albo nakładka zostaje zdjęta, albo występuje jakiś długotrwający wyciek wody, czyli alarm, ona wysyła oprócz alarmu, wysyła również zużycie tej wody, która uległa stracie. Wszystkie informacje, które zebrane są w tym modelu WISE-owym z tej sieci odczytowej, trafiają do systemu, który zarządza tym wszystkim, czyli Hydranet Expert, ale o tym za chwilę. Wszystkie informacje, które zbierze system WISE z terenu Grodziska Mazowieckiego, trafiają do jednego zbiorczego systemu Hydranet Expert, w którym dokonuje się wizualizacji, analizy, gdzie oglądamy alarmy, możemy podejmować również reakcje na to, co wydarza się w terenie. Co najważniejsze, system ten umożliwia sprawne zarządzanie oraz dostęp do infrastruktury wodnej, która w Grodzisku się znajduje. Nie wspomniałem o jeszcze jednej rzeczy, a jest to benefit systemu WISE, czyli nakładki, baterie, które tam się znajdują, powinny działać powyżej 10 lat. Kończymy naszą wizytę w Grodzisku Mazowieckim. Przyznam się Wam, że pierwsze promienie słońca oraz taki miły wiosenny wiaterek, bez wątpienia czuć cały czas w tym mieście tego ducha sanatorium. Ten odcinek poświęciliśmy technologii, która jest innowacyjna. Nie ma jeszcze szerokiej adopcji jej w Polsce, ponieważ wiele osób jej nie rozumie i jej nie używa. Dlatego też ta wizyta, która miała pokazać Wam, że usługi internetu rzeczy możemy realizować na wiele różnych sposobów. Możemy mówić o innowacjach, możemy mówić o skuteczności. Z punktu widzenia wodociągów, czyli jednej z najważniejszych spółek, które w ogóle są w portfolio samorządów polskich, to skuteczność, efektywność, pomysłowość oraz innowacyjność stanowią o tym, że nasz sposób na zarządzanie ma sens, czyli jest sposobem i modelem smartnym. Ja zapraszam Was na kanał Miasto Miasto. Dołączajcie do nas, klikajcie, komentujcie. Czekam również na Wasze komentarze.